No i witam Was kochani serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Po 2,5 roku nadeszła bardzo duża zmiana w moim, można powiedzieć, kartingu, w mojej karierze kartingowej, ale o tym dowiecie się w dalszej części filmu. Mamy 15 minut do wyjazdu, więc ja idę już zakładać kask i idę na pola przedstartowe, a Ty, widzu, pamiętaj, żeby zasubskrybować i zalajkować i oczywiście skomentować, bo to bardzo wspiera nasz kanał. Co by było, jakbyś popuścił? Nic. Jakbyś kasztanka popuścił w go-karcie? Tam nie wyleci z tego fotela, nie? Taka dziurka mała jest, nie? Tam Ale dole. na pewno nie wyleci z kombinezonu. Powiem, lepiej, żeby wyleciał. I od początku do końca tak samo, czy po koniec się... Tak, nie. Na jednym okrążeniu miałem tak, że w ogóle na prostej jechałem 95. Coś go chyba wgłobiło lekko. Coś przeleciało, ten gaźnik. No tak jak Tętlowi na poprzednim, nie? Też wyjechał i to ty. Normalnie Z Hubertem w też po prostu coś padło pewnie. No, w tunelu nie jadę będziemy 105. zakładać, bo Tato, chcemy jechać wolno. w tunelu jadę 105, a sam jadę niecałą 100. Naprawdę? 5 na godzinę jest różnicy? No. Tunel to jest, wiesz, 6-7 dni tutaj, nie? W Poznaniu. Wow. Pół sekundy to jest, jak dobrze złapiesz, rozmawialiśmy, nie? To też będziemy rozmawiać, nie? Żeby dobre okrążenie zrobić, no. Na 300. To, no to trzeba i dobrze zacząć i ze 105 z prędkością 105 na godzinę zacząć i z prędkością 105 skończyć. To jest wtedy dobre okrążenie. Słuchaj, Gdynia, to co mówi w temacie zakrętu, gdzieś jak popełniasz błędy, nie dojeżdżasz do apeksu, za mało wypuszczasz, za mocno kierownicę masz skręconą, za późno wychodzisz z kierownicą, za późno wchodzisz z gazem, za późno hamujesz albo za wcześnie hamujesz, to wszystko jest mega istotne. Winu jest teraz od tego, żeby ci po prostu to zrobić i on to robi od zera, czyli to co rozmawialiśmy, robimy krok wstecz po to, żeby zrobić co? Dwa w przód, ok? Dobra? Więc pełna mobilizacja, 100% skupienie i jedziemy z koksem, ok? Tak? To i sobie teraz ten odpocząć, a przyjdziesz na, nie wiem, 15 minut, bo teraz jest zajęta telemetria i będzie jeszcze rozpoczynał sobie, jak to wyszły te opony na telemetrii, wiesz? Okej. Zakrętu.
Kochani, mamy już pół dnia za sobą jazdy, pojeździliśmy troszkę i przyszedł czas, żebym troszkę Wam o tej sytuacji, można tak powiedzieć, opowiedział. Po 2,5 roku współpracy z Parolin Poland by WTR postawiliśmy krok wyżej, krok dalej i postawiliśmy na zespół Bambini Racing, w którym jadę już swoją pierwszą rundę. Był to Słomczyn Rock Cup Poland, gdzie zająłem drugie miejsce, a teraz na torze w Poznaniu przygotowujemy się do Mistrzostw Polski, czyli do KMP, do drugiej rundy kartingowych Mistrzostw Polski, które odbędą się właśnie na tym torze. Jesteśmy na polach startowych przed przedostatnim wyjazdem. Bardzo fajnie mi się jeździ nowym go-kardem, nową ramą, więc idę się ubierać i się trochę skoncentrować. A few moments later. Chodźcie, teraz ja oprowadzę Was po moim nowym zespole. Jak wchodzimy, po lewej mamy stolik, gdzie my sobie siedzimy, jemy, pijemy, wszystko robimy. Tutaj po lewej stronie mamy telemetrię, na której mamy wszystkie wykresy, tam sprawdzamy, jakie mamy błędy albo gdzie jesteśmy szybsi i jak mamy jechać. I tam dalej jeszcze 30 metrów stoją go-kardy. Mamy w zespole Bambini Racing 18 go-kardów. Teraz jest ich troszkę mniej, bo jesteśmy oczywiście na treningach, ale na zawodach jest ich dosyć sporo. My nazywamy to po prostu fabryką. A tutaj stoi mój go-kart. No i mechanik. Dzisiaj mamy dosyć mało zespołów z tego powodu, że jesteśmy na treningach, co już wcześniej Wam mówiłem, bo przygotowujemy się do Mistrzostw Polski, które odbędą się w następny weekend. Pomimo tego, że w Parolinie byłem prawie 3 lata, przejście do Bambini Racing było dosyć trudne z tego powodu, że jest to całkiem inna rama, bo w Parolinie jeździłem oczywiście na Parolinie, a w Bambini jeżdżę na Kart Republic, czyli na tak zwanym u nas KR-ze. Są to całkiem dwie różne ramy, mają różne twardości, więc ciężko dosyć na pierwszych treningach było mi się dostosować, ale potem już się dosyć przyzwyczaiłem do nowego nadwozia, podwozia i teraz jest już ok. A jeżeli Ty jesteś stałym widzem mojego kanału, to na pewno kojarzysz to miejsce, czyli tor w Poznaniu z 2 vlogów. Napiszcie w komentarzach, macie 5 sekund. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobra, jak napisaliście, to fajnie. Kochani, my tutaj sobie gadamy, a ja muszę iść na telemetrię. Lecisz i nie możesz przed tą tarką, ale tu musisz mieć dobrze na opony. Polecieć pełnym gazem przez nią, tak jak jedziesz, tak? To jest taki, to nie można powiedzieć, że ślepy tak, ale trochę jest. Trochę trzeba tam szybciej kierownicą skręcić niż ten zakres, nie? Delikatnie. Wtedy wpadasz na tą tarkę z pełnym gazem, musisz mieć gaz na tarce, bo jak nie masz gazu, to się płonie w każdą stronę, tak? Przelatujesz, spadasz, hamujesz, tak? Wklejasz się w ten łuk tak, żeby było blisko tarki i tam cię przytrzymuje, bo siła ta odśrodkowa chce cię wypchnąć, ale przez to, że ten tor jest tak pochylony, to co cię przytrzyma, musimy jak najszybciej przejechać do miejsca hamowania, a miejsce hamowania jest za tą tarką do zakrętu, bo nie pojedziemy tego prawego zakrętu, ani z odpuszczenia, musimy tam zahamować, a hamowanie przed tą tarką i później za tą tarką jest mocno. A warunki się robią coraz lepsze, więc muszę ogień, spadasz z niej, hamujesz, ustawiasz to, odpalasz Musisz gaz. się rozwijać i robić to co mówisz? coś z warunkami. To jest bardzo szybka partia, tam po szybkość chodzi. Gaz, hamulec, odjeżdżasz, nie macie. I nie macie, tak? No, ale zjadasz im tam, zjadałeś ich tam, jak ich doganiałeś, to jechałeś o 3-4 dechy szybciej, ten sektor tylko.
Są zakręty takie, które w nie wjeżdżasz do apeksu i z apeksu wypuszczasz na bardzo szeroko, a są zakręty takie, które nie wypuszczasz do tarki, bo nie ma sensu, bo to jest wydłużanie drogi sobie tak po prostu, nie? Więc ty musisz wiedzieć wszystko na temat każdego jednego zakrętu i na temat każdej jednej prędkości wjazdowej w ten zakręt. Kochani, dzisiejszy dzień treningowy dobiega końca. Dzisiaj poszło mi bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolony z treningów. Już się dopasowałem do ramy Kart Republic. Kręciłem bardzo fajne czasy, jestem bardzo też zadowolony z pracy ogólnie całego zespołu, z zaangażowania całego zespołu. Miałem też dużo razy telemetrię, na której wyczytaliśmy wszystkie moje błędy i je wszystkie poprawiłem, więc ogólna ocena 10 na 10. Więc pamiętajcie, żeby zalajkować, zasubskrybować i oczywiście skomentować ten film, bo bardzo nas to wspiera, a my przenosimy się na zawody. No i witam Was serdecznie już tydzień później na drugiej rundzie KMP, czyli kartingowych Mistrzostw Polski na torze w Poznaniu. Wczoraj była sobota, dzisiaj jest niedziela. Wczoraj mieliśmy, tak jak zawsze, czasówkę i 2 wyścigi. Na czasówce zająłem 3. miejsce, więc jak na tor Poznań jest to bardzo dobre miejsce, bo startuje się od wewnętrznej, a tutaj pierwszy zakręt jest bardzo długi, prawy. Jak startuje się od prawej strony jest bardzo łatwo, bo z zewnętrznej jest bardzo ciężko. Jak cały pociąg wejdzie, to od razu spada się bardzo daleko, więc wystartowałem. Dojechałem drugi w tym wyścigu z bardzo dużym zamieszaniem i w wyścigu drugim dojechałem na miejscu pierwszym, więc jestem bardzo zadowolony. Dzisiaj mieliśmy warm-up, na którym byłem 6, ale jechałem sam, więc jest to dosyć, no jest to bardzo dobry wynik z minimalną stratą. I teraz mamy jeszcze chyba godzinę albo półtorej, godzinę 20 do wyścigu numer 3, więc czekamy i będę startował z pozycji pierwszej. Przewidywania na dzisiaj, no wiadomo, bardzo chciałbym wygrać te 2 wyścigi, żeby wygrać też całą rundę kartingowych Mistrzostw Polski, tak samo jak było to na poprzedniej rundzie, no więc walczymy. Okej, let's go! Słuchajcie, niedziela u nas na kartingach jest to ostatni dzień rywalizacji i już przed nawet tym pierwszym wyścigiem w niedzielę wszystkie namioty się składają i czekamy na wyniki wyścigów, no bo to najważniejsze. Więc tak, jeżeli określamy dzisiejszą... Moi drodzy, trzymamy kciuki dokładnie, tak? A co? Dobra, okej. I pewność, tak? Pewność i do przodu. Pewność siebie. Dobrze, Olek? Wyprostowany, słyszysz? Oluś, pamiętaj, wyprostowany, nie rzucaj ciałem, łapy na kierownicy i jedziemy, tak? Nie wrzucaj wózek. Dobrze? Okej? I dobry start. Bo zawodnicy już wpadają w korytarz i będą startować do tego wyścigu. Światła gasną i jedziemy. Znakomicie wyruszył ze swojego pola startowego Aleksander Pelikański i to on utrzymuje prowadzenie w pierwszym zakręcie. Tuż za jego plecami na drugim miejscu wskakuje Dominik Wójcik, Samo Racing Team i mieliśmy niestety kolizję w dalszej części stawki. A w międzyczasie lider tego wyścigu Aleksander Pelikański zbliża się już do linii mety i pędzi po swoje drugie zwycięstwo w ten weekend podczas drugiej rundy Aleksander Pelikański. kartingowych przez Polski. Aleksander Pelikański wygrywa wyścig numer 3 kategorii mini rock. naszym krajem.
możecie być dumni ze swoich zawodników i zawodniczek, naprawdę swoich podopiecznych. Mam nadzieję, że wszyscy stwierdzili, mają talent. Ameryka płakała. Serio? No, Aż się piegi zmyły tylko. to jest szczęście. I przecież... A ty będziesz miał brata czy siostrę? Brata, a jak ma na imię brat? Kochani, plan zrealizowany na wyścig trzeci. Zająłem pierwsze miejsce, startowałem pierwszy. Zrobiłem bardzo ładny start. Na pierwszym zakręcie się blokowałem, bo czułem rywali na swoich plecach, ale potem odjechałem, w czym pomogli mi inni zawodnicy, którzy byli za mną, bo cały czas się normalnie tłukli. Na prostej, ciekawe czy ktoś sobie nie walał liście. Nie. Była bardzo ostra walka. Ja szczęśliwie dojechałem na pierwszym miejscu. Jak na razie 2 wyścigi na P1 z 3. Mamy ostatni wyścig decydujący, kto tak naprawdę wygra zawody. Słuchajcie, ubieram się przed ostatnim wyścigiem. Mam już na sobie gacie Benzio, są one całe z pianki i bardzo amortyzują mnie, jak nieraz latam w tym fotelu. No i też są dla mnie po to, żeby usztywnić mnie w tym fotelu i żebym wszystko mógł czuć lepiej. Potem mamy kombinezon w moich barwach. Zakładamy. I nie zakładamy go na maksa, tylko podciągam go sobie lekko. To jeszcze, tutaj jeszcze muszę sobie włożyć koszulkę. Tutaj jeszcze biorę ochraniacz na żebra, który też jest z firmy Benzio, czyli z tej samej firmy co te właśnie gacie piankowe. Gotcha. Gotcha. I teraz zakładamy to Benzio, tutaj mamy carbon fiber. Carbon fiber. Zapinamy tak, żeby było dobrze, żeby się dobrze oddychało. No i teraz jestem gotowy, żeby ubrać kombinezon do końca. Raz mnie tak na treningu to gniotło, bo miałem to zawinięte tutaj kołnierz. Zapinamy się. Cyk. I teraz idziemy po Hansa, czyli po ochraniacz na kark, żeby na przykład przy dachowaniu głowa nie miała tak bardzo swobodnie i nie mogła się tak po prostu przekręcić, bo wtedy od razu jest złamany kark, więc mamy to i o to opiera się kask cały czas. Niektórzy zawodnicy, jak przesiadali się do innych kategorii, tutaj mieli takie przyklejone gąbkowe właśnie takie klocki i opierała im się głowa, nie musieli jakby trzymać tego obciążenia całego na sobie. No i teraz prawie na koniec zakładamy takie buty z Parco, Kapol, mega fajne, bo nie trzeba wiązać. Zakładam, klikam i po prostu kręcę i one się jakby ściaśniają, jakby się po prostu same wiązały. Czekaj, bo my nagrywamy, ja się ubieram. Dokręcamy, żeby dobrze się działo. No i teraz na koniec rękawiczki, sprawdzę sobie, czy są. Nowe rękawiczki. No i balaklawa. I kask. Jestem gotowy i idę do zespołu jeszcze pogadać. I idziemy na pola przedstartowe. To jest koszyka, to jest hopą. Tak, światła gasną i jedziemy. Aleksander Pelikański utrzymuje prowadzenie, wydaje się, na dojeździe do pierwszego zakrętu. Tuż zanim wchodzi w ten zakręt Adam Majek, czy uda mu się wyprzedzić? Na
czele bez zmian. Pelikański, Gardzielik, Tyndall. Tak wygląda pierwsza trójka. Pelikański, który już buduje swoją przewagę, a przynajmniej próbuje tego robić, a nie próbuje do tego dopuścić Jan Gardzielik. Z przodu cały czas bez zmian, ale Aleksander Pelikański nie może być spokojny, gdyż Jan Gardzielik na pewno nie przestanie tutaj naciskać. Jan Gardzielik ma świetne tempo w tym wyścigu i będzie próbował gonić zdecydowanie Aleksandra Pelikańskiego. To pierwsza trójka na ekranach w tym momencie. Pelikański, Gardzielik i Piątek. Tak wygląda pierwsza trójka. Dużo dzieje się z przodu, defensywna linia Aleksandra Pelikańskiego. Teraz lekki kontakt, Jan Gardzielik zostaje uderzony w tył swojego karta chyba przez Maksymiliana Piątka i spada na pozycję numer 4. Cała sytuacja jak woda na młyn dla Olka Pelikańskiego, któremu ponownie udało się zbudować delikatną przewagę nad tą trójką zawodników. No ale Dominik Wójcik nie pozwolił Aleksandrowi Pelikańskiemu na aż tak dużą przewagę i próbuje gonić lidera tego wyścigu. Mamy atak i Dominik Wójcik wychodzi na prowadzenie. Olek Pelikański tymczasem spada dopiero na pozycję numer 3. Bo jeszcze zaatakował go Jan Gardzielik, który jest w tym momencie na miejscu drugim. Tak, Gardzielik próbował też już podgryzać Dominika Wójcika, jednak nie był to jeszcze udany atak. Wójcik teraz defensywnie, ciasno wyjechał z tego nawrotu, stracił Ale nieco szeroko prędkości. jedzie Jan Gardzielik. Zewnętrzną, fantastycznie wygląda Jeszcze kierowca Piątek tam Amorejski. próbuje się wcisnąć. To Pelikański chyba jest. A teraz nie, Pelikański, tak koło jest. w koło z Wójcikiem. Pelikański jednak na wszystkim tym traci, spada na pozycję numer 4, zdecydowany lider tego weekendu jak do tej pory, dopiero na pozycji 4, a prowadzi Jan Gardzielik. Prowadzi Jan Gardzielik, drugi jest Dominik Wójcik, trzeci jest Max Piątek, czwarty Aleksander Pelikański. I teraz znowu, zobacz, jedno okrążenie, a zmieniły się 4 pozycje w tym wyścigu. Zmieniło się bardzo dużo, do mety jeszcze tylko 2 okrążenia. Z pewnością tu możemy oczekiwać jeszcze dużej ilości zmian, jeśli chodzi o pozycję lidera. Gardzielik, Wójcik, Piątek, Pelikański, Stec, Tyndel, Lukas, Czub, Markowski, Ziębura, Babiarz, Głuszak, Lesiewski, Lewczuk, Parszewski. Tak wygląda klasyfikacja pierwszych 15 w tym wyścigu. Dalej Piotr Mikołajczak, Michał Staszak, Henryk Dążała, Maksymilian Safaszyński, Piotr Błotny. No i jadą Adam Majek, Antonia Zając, Leonard Wcisło i Arkadiusz Krauzowicz. Tak wygląda stawka teraz 24 Aleksander kierowców. Pelikański, który w przeciągu 3 zakrętów wyprzedza 3 zawodników i wraca w tym momencie na pozycję lidera. Ależ znakomita akcja kierowcy Bambini Racing. Co tutaj się dzieje? To jest naprawdę... tak wyglądają wyścigi kartingowych Mistrzostw Polski i to jest właśnie godna reprezentacja tego pięknego sportu. I rozpoczynamy w tym momencie ostatnie okrążenie tego weekendu. 4 zawodników w walce o zwycięstwo. Kto wygra wyścig numer 4 i całą drugą rundę kartingowych przez Polski? Na prowadzeniu Gardzielik Pelikański, Piątek i Gardzielik koło w koło. Piątek na pozycji numer 3 w tym momencie. Pelikański, Wójcik, Gardzielik, Piątek i jeszcze tam Stec próbuje się do tego włączyć. Tak, za chwilę będziemy mieć już 5 zawodników w walce o zwycięstwo w tym wyścigu. Mamy atak Gardzielika, kontakt chyba z Piątkiem, koło w koło ta dwójka zawodników. Pelikański za to blokuje się do tego pierwszego z nawrotów, tuż za nim Wójcik. On nie ma nikogo za sobą, może się napędzić bardziej od Pelikańskiego i mieć dzięki temu lepsze wyjście z zakrętu i to Chodzi właśnie pod robi. łokieć. Znakomita próba Dominika Wójcika, który zapewne wyprzedził Olka Pelikańskiego, ale jeszcze Gardzielik i Stec. Próbują się tam wcisnąć, włączyć się, nie pozwolić Pelikańskiemu wejść do wewnętrznej. I Gardzielik teraz Pelikański już wchodzi na wyrzucony. wewnętrzną, koło w koło jadą. I w tym momencie Pelikański jest czwarty. Pelikański jest nawet 5 w tym momencie. Na drugie miejsce wchodzi bodajże Filip Stec. Co tutaj się dzieje? Fantastyczny finisz tego wyścigu. Zwycięzcą to się kto wygra wyścig? Chyba Dominik Wójcik, a drugi będzie Maksymilian Piątek. Maksymilian Piątek. Trzeci Olek Pelikański. Ależ znakomita walka o Co zwycięstwo w tym tutaj wyścigu. się działo? To jest naprawdę najpiękniejsze podsumowanie tego weekendu wyścigowego. Kartingowe Mistrzostwa Polski w pełnej krasie. Jezu, jak ja bym nie miał tam tunelu, to bym dojechał z 6, ale tak mnie wciągnęło, że normalnie wszystkich wyminęliśmy. Wiesz, Chłopie, najładniejsze to jak jeszcze pozycję 4-1, 4-1, 4-1. Wszystko, kurde, pięknie. Pięknie, Janek, graty. Słuchajcie, w wyścigu nie udało się dojechać na pierwszym miejscu, ale wyścig według mnie najciekawszy. Było strasznie dużo zamieszania. Dosłownie na 2 ostatnich kółkach byłem pierwszy, czwarty, 6 i chyba 5. Więc normalnie jazda, fest, ale ogólnie całą rundę, czyli Mistrzostwa Polski zostały wygrane, więc pierwsza wygrana moja w zespole Bambini Racing, więc jestem bardzo zadowolony. Jezu, taka paruwa, ja zaraz tu zemdlę. To już mało trzeba. Tak, olej.
Gratulacje. Jeden dobry wyścig i masz mistrza Polski. Prawie się udało tutaj, ale pięknie walczyłeś, stary. To było, No, tu jest taka tak jazda, trudno, że z 4. na 1., z 1. na 4. Ja na ostatnich 2 okrążeniach byłem 6., 5., 1. i 3. 4. też byłeś. No to 4. też, no. To Super. dobrze, że tego nie widziałam już tej Ale na ostatnim A kółku mogę byłem 6. zdjęcie, potrzebuję jakiekolwiek, bo nie mam. Zapnij się proszę. Graty. O, z Jaśkiem zdjęcie jeszcze. Zrobię wam Janek, zdjęcie, ładnie, bo nie bardzo macie. ładnie, Pięknie jechaliście. Jechaliście we 4 tak jak pierwsi, tak jak pierwsi. No to, Ja na ostatnich 2. to tutaj po prostu wiesz, no. 5., 4. I 1. A ja na 2 ostatnich kółkach. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Ej. Czerwony Ja patrzyłam, pasek ja już wczoraj nie widziałam, dobrze mi odebrany, poszło. nie może być lepiej, Natalka, słuchajcie, nie może być dobrze, lepiej. Natalka, trzeci, Natalka, I- pierwszy, Natalka. W klasyfikacji generalnej brakuje mu 10 punktów w kolejnych zawodach, żeby być mistrzem Polski klasy mini, więc musisz sobie wybrać mega nagrodę za czerwony pasek i za zwycięstwo kolejne w KMP. O mistrzu Polski jeszcze pogadamy. I żeby to nie był kolejny samochód, tylko proszę. Siostrzyczka. Nie z tą panią Nie już. no, w nagrodę dostanie dziedziusia do opieki. A, o, dobra. To nie będzie nagroda fajna? Piona? Piona? Piona. Pozwolę ci się nim opiekować. Wstawać do niego w nocy. Najszybszy wózek z niemowlęciem. A jest elektryczny. Silnik od Nie, Tesli nie było spalinowych, to musiał być elektryczny. I zwycięzcą kategorii w Poznaniu Aleksander Pelikański. Bardzo proszę ponownie o włączenie stosownych puchar i złożenie gratulacji. Słuchajcie, jesteśmy po rozdaniu nagród. Jak widzicie, dostałem ten ogromny, piękny puchar. Z weekendu jestem bardzo, bardzo zadowolony. Była to po prostu czysta walka na każdym dosłownie wyścigu. Jestem bardzo zadowolony. Jeżeli ten vlog Wam się podobał, to łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia. Pozdro.